A tu tak pożądane i bardzo drogie ostrygi w Europie. Tutaj to niocha. Ale niestety nie zjem, bo mi tak mi nie stać. Jest. Siadam. Gracias. Bienvenidos a El Salvador. Jestem w Salwadorze i mój pierwszy stop. Gdzie? Na cegiełkach. Można. Ponoć bardzo łatwo się łapie stopa. Myśmy złapali w 10 minut. Dzisiaj spaliśmy w parku. Musieliśmy przeskoczyć przez płot, więc w miarę było bezpiecznie. Zaraz przy miasteczko obok, taka aglomeracja z San Salvadorem, czyli ze stolicą. No, także lecimy dzisiaj do El Tunco. Na wybrzeże, popalać się trochę, a później na północ. Cały bardzo na wulkan, i dojechali, wysiadać, proste. Z 20-kilowym plecakiem jest takie łatwe i w sandałach. I teraz z jedną ręką. Widzicie, jak się poświęca człowiek? Dla... Gracias. Adios. No. 3 fajnych ziomeczków nas zawiozło. Jeszcze 7 km i będziemy na miejscu. To zobacz jak wygląda El Tunco. No i jestem na głównej plaży. Niestety bardzo tutaj jest turystycznie, dużo surferów i dużo też turystów białych. To niespecjalnie mi się podoba, niespecjalnie lubię. I jest tak w Gwatemali czarny piach. To są wszystko tereny wulkaniczne. W Gwatemali jest dużo wulkanów, w Salwadorze jest dużo wulkanów. I jest to najbardziej aktywny wulkan, najbardziej aktywny wulkan na świecie. Nie pamiętam, czy nazywa coś na I. A tu plaża i trochę mi to przypomina ta plaża. Plaże angielskie, okrągłe kamienie. Siemanko. Nareszcie jestem z powrotem na szlaku. Niestety bardzo komercyjny i krótki. Ale to i tak w porządku, bo nie jestem w 100% sprawny. Miałem zatrucie, wczoraj żygałem i tak dalej. A wspinaczka to tylko godzina. Pogoda praktycznie jest zawsze. To jest Santa Ana, najbliższego miasteczka. Trwa prawie 2 godziny i kosztowało 90 centów. Tutaj wejście kosztuje do Parku Narodowego $6, ale dostaliśmy bilety od gościa, którego śpimy i w sumie na nie weszliśmy. Nikt nawet nie chciał ich kupować. Co go powiedzieć? 6 kieszeni zostało. Przeznaczę pewnie na coś do jedzenia. Do zobaczenia na szczycie.
waży 381 metrów, a w środku krateru znajduje się jezioro siarkowe, które da się dość duża i No cześć, jestem w fajnej miejscówce, to są takie wodospady lokalne niedaleko El Tunco i się nazywa Tamanik. I tutaj fajnie można poskakać, są głębokie wodospady, no i dość fajne wysokości. Nie wiem, czy odważę skoczyć stąd, bo tu będzie z 8 metrów. No ale jest tu pięknie, zobaczcie sami. Pięknie. Jestem tu ze znajomymi w miejscówce, w której śpię. Oni załatwili tutaj gościa z ulicy, który nas tu zaprowadził za drobną opłatę, bo ponoć tutaj tak sobie nie można przyjechać, bo to trochę niebezpiecznie. No ale jak jesteś z lokalnym kimś, to jest luz. Także warto przyjechać. Tamanik, Cascadas. Witam Was w ten świąteczny, wigilijny wieczór nad basenikiem w El Salvador, w Salwadorze. A tutaj trochę po polsku. Siemaneczko. Mamy papryka szczeciński, który Artur wiezie aż ze samych Stanów. Tak, całe 140 gram, więc uwierzcie mi, przy naszych plecakach to jest naprawdę sporo. Dlatego No, także skromniutko. po kromeczce, symbolicznie paprykarzy. musi być rybka na święta, bo inaczej nie ma No. szans. Także będziemy jeść teraz. To co, panie kolego? Makóweczka. Makóweczka. Paprykarzy jak znalazł. No, będziecie oglądać to z dużym opóźnieniem, więc nie życzę Wam wesołych świąt, bo to już Was nie będzie już nawet obchodziło. No, to dobranoc.